Witam. Tak wygląda kosmogram. Oczywiście znam ten kosmogram już doskonale, ale dzisiaj go też będę omawiał tylko o 21. A dlaczego o 21? Bo wolę na żywo niż w tej chwili. Jedna rzecz, że trzeba wyjść na dwór a dzisiaj jest 19. Lipiec 2025 rok. No i dalsza część o Merkurym. Czy on w retrogradacji, ale jak wpływa to na nasze losy Polski, bo tego nie omawialiśmy i podejrzewam, że trzeba będzie omówić, dlatego że ma ogromny wpływ, ponieważ jest w Lwie. A przecież nasz ascendent jest w Lwie. Moja ławeczka nie astrologiczna, ale taka retrogradacyjna, czy w drugą stronę siedzę. Tyłem do wody, tyłem do jakby najpiękniejszej tutaj historii, a to dlatego, że ta mewa mnie zaintrygowała wczoraj, ale jej jakoś nie ma. A jeżeli jej nie ma, no to trudno, musimy poczekać, kiedy indziej będzie. Dzisiaj jest taki dziwny dzień, jest niby ciepło, a jednak troszeczkę duszno i tego bardzo nie lubię. Omówimy wszystkie aspekty, przede wszystkim jest jedna rzecz, że tutaj jest kwadratura Słońca do Księżyca, jeżeli patrzymy na 18 lipca, na tą 6:45 i ta kwadratura daje dużo do myślenia. To jest faktycznie, że ja nie rozważałem tego aż tak dokładnie, bo co innego, kiedy rozmawiamy tylko o Merkurym, a nie co innego, jeżeli układamy cały kosmogram na jakąś sytuację. Te sytuacje mogą być różne. Możemy to robić na Polskę, możemy to robić na miasto, możemy to robić na osobę, możemy to robić na wiele sposobów i te wszystkie sposoby są realne w astrologii i można by było powiedzieć, po co to robić. Teraz, komu jest to potrzebne? To jest numer 1. Dlatego, że tak, jeżeli to robimy na sytuację, to wiemy, co się wtedy dzieje. Jeżeli to robimy przypuśćmy na Polskę, to wiemy, jak ten kraj, a właściwie ten rząd zareaguje. No tak, ale pierwsze pytanie, czy jeżeli na przykład w tej chwili jest taka troszeczkę chwiejna ta sytuacja, kto będzie w rządzie i jak będzie wyglądać, czy to nadal? Nie zupełnie tak jest. Dlatego, że Polska jest Polską i Polska ma także obywateli, czyli suwerenów i oni mogą zareagować. Teraz tutaj jest właśnie ten haczyk, że oprócz tego jakieś dziecko płacze. Wyraża swoją nieakceptację, bo mama pewnie nie zmieniła pieluchy. A nie, tutaj tata uprawia sport, ganiając z wózkiem za wózkiem. Też to kiedyś uprawiałem. Nie jest to zbyt przyjemne. Ale no tak jest. Idąc dalej w stronę tutaj, czy retrogradacja jest ważna dla Polski, dla państwa. Każda planeta, każdy ruch, jeżeli jest blisko ascendentu, jest bardzo ważny. I to trzeba brać pod uwagę. Dlaczego nie chcę zrobić filmu? Bo wolę, dlatego że czekam na wasze wypisy. No, przygotowuję się do tej offsetki. Też zastanawiam się, jak ją zrobić. No, będzie ona lada moment. To wszystko się dzieje w takim dosyć szybkim tempie. W dodatku już właściwie wszystko już jest. Znaczy, oświetlenie jest, miejsce jest. Teraz tylko jeszcze, ponieważ większość będzie to zapraszanie osób
Ja nie wiem, czy wywiady, czy też te osoby będą o sobie opowiadać, bo wywiad jest zupełnie na czym innym polega. A tutaj raczej kwestia, no można by powiedzieć, że promocji siebie. Też nie. Najbardziej mnie zależy na jednej rzeczy, która jest, aby Państwo zobaczyli, jak wyglądają te osoby na tle historii, a właściwie chodzi o co? Niektórzy nie znają pewnych zawodów, pewnych zdarzeń, pewnych historii i nie wiedzą, jak się zachować. Bo w tej chwili tak, szkoła nie uczy, rodzice są zapędzeni, jedynie tylko dziadkowie mogą otworzyć jakby oczy dziecku. Maluch ma niezły głos. Ale to dobrze. Kiedyś w przyszłości będzie kimś. Głośno teraz, tylko nie na tej zasadzie, że głośno krzyczy, to prawdę mówi, bo już takie coś żeśmy przeżyli. Nie, to nie chodzi o to, tylko jeżeli dziecko ma taki temperament troszeczkę, no jak to się mówi, rygorystyczny, to znaczy, że wtedy da sobie radę. To tak rozmawiałem kiedyś z moim kolegą, który jest filmowcem i ja mówię, słuchaj, co potrzeba na reżysera? A on mówi, wiesz co, tak najprościej, jest piaskownica i w tej piaskownicy bawią się dzieciaki. Ale przychodzi chłopak i mówi tak, słuchajcie, budujemy most z piachu. Ty będziesz robił to, ty będziesz robił to, ty będziesz robił to, a ty będziesz robił to. I wszyscy się zabierają do pracy. A co on robi? On nadzoruje. I to jest właśnie to. I właśnie tutaj to dziecko, a Merkury też w tym pomaga, bo właśnie musimy wyznaczyć drogę. Jako dziadkowie, jako rodzice, a ja jako astrolog. I właśnie w tym jest potencjał astrologii. Tutaj jest to clue tego zainteresowania mojego, żeby przede wszystkim pokazać człowiekowi, że nagle jemu się to opłaca i on jest wtedy w pełni, mało że zadowolony, to ma satysfakcję z tego, co robi. Bo to jest najważniejsze, żeby to, co ja zawsze wspominam w swoich tutaj filmach, że zamienić hobby, że stworzyć z hobby zawód jest największym szczęściem, bo wtedy nie nudzimy się w swojej pracy i ta praca stanowi dla nas ogromną satysfakcję, bo jest hobby. A jeżeli hobby, to co więcej powiedzieć? Co więcej chcieć od życia, jak tylko to. A to jest bardzo ważne, żeby można było w ten sposób zbudować siebie. To jest numer 1. 2, że właśnie ten Merkury w retrogradacji, w tym lwie, to co żeśmy rozmawiali tutaj, to co zauważyliście, to jeżeli śledzicie, to jest walka z tym ego, z tym swoją duchowością, z tym swoim problemem, co ja chcę zdobyć, co ja chcę mieć, jak ja chcę stworzyć tą swoją przyszłość. Oczywiście, że to jest na etapie młodego człowieka, a nie jakiegoś tam już starca, ale trzeba przyznać, że są uniwersytety trzeciego wieku, spowalniamy swoje myślenie, to takie katastroficzne, a rozpoczynamy to myślenie pozytywne i zamieniamy. I wtedy ta szkoła dla nas jest nową drogą do zdobycia. Czyli znaleźliśmy ten giewont, czyli śpiącego rycerza, który przed nami może otworzyć, wyrąbać nowe przestrzenie.
Dlaczego akurat Giewont? No bo będziemy dzisiaj mówić o tym śpiącym rycerzu. Miejmy nadzieję, że on wreszcie powstanie i zrobi no wiecie co zrobi? Porządek dla każdego z nas, bo przecież to w sumie jest nasz układ. W dodatku trzeba przyznać, że niektóre planety się poruszyły. Ja lekko byłem zaskoczony tutaj Uranem, bo jakby nie było, on jeszcze nie retrograduje, ale tak 0,27, więc ciągle jeszcze jestem w samym miejscu. Ale także tutaj, no co tu ukrywać, akurat medium Celi też jest w zerowym punkcie o tej godzinie 6:45. To jest szalenie istotne, te wszystkie osie, te wszystkie punkty, bo zobaczycie, na czym to wszystko polega, jak będę robił to na żywo, no bo na żywo, tak, wy możecie tutaj pisać. Ja mam nadzieję, że z tego skorzystacie. No i cóż, Merkury w retrogradacji, życie nasze też jest, to nie tylko Merkury w retrogradacji, bo także jest Saturn w retrogradacji, Neptun w retrogradacji, Pluton w retrogradacji. No i o dziwo węzeł księżycowy też jest w retrogradacji. No to z tymi węzłami retrogradacji księżycowymi to trzeba uważać, bo to są wszystkie karmiczne sprawy i bardzo trudne do przeprowadzenia, by trzeba było wejść w zaduszki Jana Matejki i dopiero wtedy mieć, no i to jest taki temat troszeczkę historyczny, który Matejko świetnie to zrealizował, ale cały Wawel jest bardzo tajemniczy, chociażby ten środek, do którego przyjeżdżają, czyli tutaj punkt, który odwiedzają przede wszystkim Hindusi, bo oni wierzą w tę reinkarnację, oni wierzą w te miejsca mocy i te wszystkie rzeczy, ale Wawel jeszcze oprócz tego jest wspaniałym miejscem i bardzo silnym, dlatego też, no co tu ukrywać, ale Kneset się raz w roku zbiera i też do tego niektórzy roszczą pretensje, jedni, drudzy, bo Wawel ma miejsce mocy. Tak? No i to miejsce mocy jest dla nas, co prawda, źle traktowane, ale jednak trzeba przyznać, że w pewnym momencie my będziemy musieli to miejsce usankcjonować. Tak się patrzy, bo piesek sobie tutaj ślicznie biegnie sam. Zaraz będzie tutaj biegł. Będziecie go widzieć tutaj. No. Widzicie? Biegnie zrobić panu radość, czyli albo pani wykąpać się. Co prawda tutaj woda nie jest aż taka straszna jak w zeszłym roku, bo w zeszłym roku była wręcz szkodliwa, a w tej chwili jest coraz bardziej przyjemna. Znaczy, to jest staw, no, nie ukrywajmy, to nie jest jakieś jezioro, tutaj nie ma jakiejś biosfery, która by to niwelowała pewne elementy. O, pani szuka pieska. Zaraz zacznie. Oho, o, piesek już jest. No i piesek wygląda, no tak, teraz piesek zrobi tak zwane Chanel 5, czyli wytarza się w trawie, tylko nie wiadomo, czy czasami nie wytarza się w czymś, co się nazywa, no, jak w muzyce jeden z kompozytorów, Gounod. I wtedy właśnie Chanel 5 i muzyka, wszystkie walory są spełnione. No więc retrogradacja jest. No i tak widzicie, sporo planet. No i te kwadratury, to wszystko będziemy sobie dyskutować na ten temat. No ja będę przede wszystkim, bo to jest taki troszeczkę monolog
i właśnie dlatego nie chcę robić to teraz, w czasie. Ale jestem szczęśliwy, że ładna pogoda. Ja wychodzę pomału z tego kryzysu swojego, dziwnego bardzo. Ale za to się cieszę, że mogę wyjść na dwór, mogę poddychać tym powietrzem takim dosyć ciężkim, trzeba przyznać. Temperatura też jest taka, nie można powiedzieć, że jest idealna. Dla mnie troszeczkę powiedzmy, że za chłodna. Ja wolę wyższe temperatury, no ale trzeba się przyzwyczaić. Ja nie lubię tych niskich temperatur. Znaczy, nie to, że nie lubię, nieprawda. Lubię. Tylko akurat, słuchajcie, no lipiec, powinno być naprawdę słońce, prażyć i parzyć, a tutaj nagle pogoda jest taka stricte dla mnie i wiosenna, albo w założeniu taka bardzo wieczorna, letnia, a tutaj no nie odważyłbym się, tak jak w dawnych czasach moi wujkowie szli do sadu spać. Ja też kiedyś spałem na łące i miałem tylko łóżko polowe i co tu ukrywać, jakiś taki kocyk, a właściwie to było chyba prześcieradło. No i tak spędziłem noc, nie jedną, bo to było wtedy, kiedy mieszkałem nad morzem i nawet moi znajomi poszli spać na plażę. Co prawda troszeczkę się boję spania na plaży, ponieważ zawsze pamiętam przypływy i odpływy, a morze jest kapryśne i nie zawsze wiemy, co się dzieje, chociaż świetnie umie przepowiadać, kiedy jestem nad morzem, pogodę, jaka będzie następnego dnia po zachodzie słońca. Nauczył mnie to taki stary rybak Kaszub, kiedy mieszkałem we Władysławowie i on wtedy pokazywał mi, jak to się robi, czy wypływać, czy nie wypływać, bo to bardziej chodziło o to, bo to sprawy finansowe. Ja akurat nie jestem rybakiem, nie jestem wędkarzem, akurat tych dwóch rzeczy nie potrafię. Ale z tym przepowiadaniem pogody oczywiście, że tak. Tutaj w centralnej Polsce ani w Warszawie tego nie potrafię zrobić, ani nie potrafię tego zrobić dokładnie tutaj w mieście Łodzi, absolutnie nie. Nie daje to, byłem w górach też nie, jedynie tylko nad morzem, ze względu na to, że to jest kolor morza, kolor zachodu słońca, wszystko po kolei trzeba obserwować i dopiero wtedy najlepiej być tak, jak słońce jest na takiej wysokości, pomału zachodzi, no i wchodzi w morze. To wtedy świetnie widać i świetnie można przepowiadać pogodę, nawet co do godziny deszczu, kiedy będzie w dzień. No i cóż, w tej chwili właściwie nie będę dalej tutaj Państwa przynudzał. Ja się cieszę bardzo, że będziecie o tej 21:00 na żywo. No i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie dla Polski. Zobaczymy jak, bo to jest taki program troszeczkę, jak to się mówi, przyszłościowy. No i jaka przyszłość nas czeka? To jest najważniejsze, bo jednak troszeczkę obaw, w pewnym sensie mam jakieś obawy, dopóki nie zostanie zaprzysiężony pan prezydent Nawrocki. To mam pewne obawy i dopiero wtedy zacznę klaskać i cieszyć się, bo na pewno przez tego Urana i przez te planety idzie coś nowego. To na 100%. Chyba że to nowe chce się zamienić w stare, ale to stare będzie musiało i tak ponieść jakieś konsekwencje, dlatego że wszystko, co się dzieje, jest zgodne z ruchem planet, a nie z myślą ludzi, którzy chcą zdominować ten świat.
To jest jedna z zasad tutaj, którą widzę i faktycznie tak się dzieje. Coś zaczyna chyba kropić tutaj. Oj, chyba tak. Więc słuchajcie, ponieważ zaczyna kropić, to ja już unoszę się i idę w tą stronę, bo stąd przyszedłem. No tak, tak trzeba i trzymajcie się. Oczywiście z Bogiem do wieczora, a wieczorem o 21 zaczynamy. Czołem. Cześć. Box.